Ostatnio widzimy sensacyjne tytuły. Bańka na rynku nieruchomości pęka, a w ogóle jakiś deweloper to już być może zaraz upadnie, chociaż to tak do końca chyba nie jest prawdą, ale pokazuje gigantyczny spadek sprzedaży. Czy w nieruchomościach faktycznie jest źle? I tutaj podsumuję kilka naszych ostatnich audycji, ale też pokażę wnioski do przodu i to, czy tak naprawdę te słowa o tej bańce są prawdziwe. A jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów, nowych audycji, wymieniaj się z innymi uwagami o rynku nieruchomości, a naszą audycję, inne nasze audycje wzbogacone o wykresy znajdziesz na stronie syment24.pl, gdzie znajdziesz również kursy obrotu nieruchomościami. No i żeby spojrzeć się na ten polski rynek nieruchomości, a właściwie konkretnie rynek mieszkań, bo o nim będę mówił, nie o jakichś nieruchomościach magazynowych czy działkach, no to warto odnieść się na chwilę do historycznych danych, które prezentuje Narodowy Bank Polski i z jego ankiet wynika, czy też wynikało, że w 2022 roku to około 70% mieszkań było kupowanych inwestycyjnie. W 2023 roku taka sprzedaż inwestorom to była mniej więcej 1/3. Tak wynikało z ankiet. No pamiętajmy, to są ankiety i też zawsze trudno jest zbadać motywację klienta i też nie dotyczy to całego rynku, ale patrząc na to, że NBP ma w ogóle dość porządne analizy rynku nieruchomości oparte właśnie na ankietach i że one są stosunkowo świeże, można w to wierzyć. Zresztą pamiętajmy, co było, że był taki okres, kiedy ludzie koniecznie chcieli uciekać z gotówki, były niskie stopy procentowe, to jeszcze wcześniej i oni po prostu najchętniej kupowali te mieszkania właśnie inwestycyjne, bo traktowali je jako zabezpieczenie przed inflacją. To był instynkt stadny. Teraz oprocentowanie na przykład na lokatach czy na obligacjach jest wysokie, przychód z ewentualnego wynajęcia mieszkania i też taki zwrot z inwestycji nie jest jakiś specjalnie imponujący, bo te czynsze stoją, no to może jest pora pozbyć się takiego mieszkania. I tak jak wcześniej ludzie myślą o tym, żeby jednocześnie kupować mieszkania, tak bardzo często później jednocześnie wpadają na pomysł, żeby je sprzedać. Ale czy to oznacza, że bańka na rynku nieruchomości pękła? No, przypomnę Wam, że w naszych audycjach rozmawialiśmy o tym, jak wygląda podaż ofert z Bartkiem Głuchowskim z serwisu, który zlicza takie oferty i spójrzcie się na ten wykres, który Wam teraz pokażę. To jest wykres mieszkania dostępne tylko na rynku wtórnym po odsianiu duplikatów, bo tym zajmuje się firma Bartka Głuchowskiego. Jeżeli spojrzycie się, no to widać, że tankujemy się w oferty w 2024 roku. Osiągamy w zasadzie, a nawet już chyba przekroczyliśmy, bo to dane do sierpnia, we wrześniu to już pewnie przekroczyliśmy szczyt historyczny ofert ogółem. Oferty agencje tankują, ofert bezpośrednich jest też rekordowo dużo. Do tego oczywiście dochodzi również podaż mieszkań na rynku pierwotnym. No i to są oferty po odsianiu duplikatów, więc na przykład to, co prezentują Wam niektóre portale, no to może być troszeczkę inne dane przesadzone, ale kierunek, kto by nie prezentował te dane, jest mniej więcej taki sam. No i widzimy też, że w biurach sprzedaży, czy to u deweloperów, czy u pośredników, zapytań o mieszkania jest mniej, ale tak podkreślę, tragedii nie ma, bo na przykład akcja kredytowa nadal jest na jakimś takim poziomie, no powiedzmy średnim z ostatnich lat, czyli ani najniższym, ani najwyższym. Ta sprzedaż jakoś idzie. Co powiedział natomiast deweloper, czy też prezes dewelopera,
który zanotował, no, można powiedzieć, fatalne wyniki sprzedaży. Od stycznia do końca września w tym roku ta grupa zakontraktowała 124 lokale, czyli o 78% mniej rok do roku. 100 lokali w Krakowie, we Wrocławiu, przepraszam, i 24 w Krakowie. Spadek duży, deweloper jest giełdowy, mówię o Locum Developer. Można sobie przeczytać jego raport, bo przecież oni 1 października opublikowali swój raport. Jako spółka giełdowa muszą takie raporty składać. Ja tutaj podałem informację o tym, co zakontraktowano. No bo sprzedaż sama lokali, która też spadła i tam podają, że w trzecim kwartale sprzedali 7 mieszkań ledwo, ale to też pamiętajmy, że sprzedaż to jest troszeczkę inaczej liczona. Liczą się dla dewelopera, ważniejsze są te kontrakty, bo one pokazują, co będzie w przyszłości, a sprzedaż no to już jest finalizacja tego, co było rozpoczynane w budowach wcześniej. Spadek też ogromny, bo w poprzednim roku było 196 takich lokali, więc 7 do 196 to różnica jest spora. No i co mówi prezes? W trzecim kwartale nastąpiło dalsze osłabienie pobytu. Klienci wstrzymują decyzje zakupowe, co jest bardzo widoczne w naszych wynikach. Pomimo, że sytuacja nabywców pod względem oferty rynkowej jest dziś komfortowa, podaż mieszkań rośnie i ich wybór jest duży, do transakcji jednak nie dochodzi. Klienci wyczekują uruchomienia programu Kredyt na Start oraz obniżenia stóp procentowych. No i też dalej on w dalszej części wypowiedzi mówi, że w związku z tym no to trzeba będzie troszeczkę ograniczyć uruchamianie nowych inwestycji, no co wydaje się zresztą logiczne. I teraz zastanówmy się, ja widzę, że w ogóle z ducha wypowiedzi tego prezesa to winny jest w ogóle brak kredytu na start i dlatego klienci nie kupują. No ale zastanówmy się, kto buduje swój biznes budowlany na nadziei, że rząd od czasu do czasu będzie wprowadzał jakieś programy pomocowe. Czy to jest dobre budowanie, czy też trzeba patrzeć na realne ceny? To też buduje swój biznes z takim przekonaniem, że inwestorzy, ci gotówkowi, zawsze przyjdą i będą w nieskończoność kupować te mieszkania. Tam wtedy był impuls spowodowany niskimi, prawie zerowymi stopami procentowymi związanymi z pandemią, czy też skutkami pandemii COVID i przeciwdziałaniem tej pandemii, skutkom jej. Tak nisko oprocentowane były lokaty, a w zasadzie prawie wcale, że po prostu każdy chciał uciec, bojąc się inflacji i inwestował w mieszkania, jeżeli go było na to stać. I stąd ten był szał zakupowy. A wiele tych osób jednocześnie nie chcąc wynajmować, bo nie wszyscy chcą wynajmować, nie chcąc mieć kłopotów, po prostu kupiło te mieszkania, zostawiło je często niewykończone, no i potem postanowiło je sprzedawać. Nie wiem, na ile są wiarygodne te dane z ankiet NBP, te 70 i te 33%, ale to wskazuje w każdym razie jakiś udział. Nieważne, czy to było 65 czy 75%, albo 30 czy 40. Duży udział takich zakupów był. A teraz po prostu nie ma motywacji specjalnie do takich zakupów, więc ta grupa również zniknęła z rynku. Ale czy to oznacza, że pęknie bańka? Czy w ogóle w Polsce była bańka? No to też zależy może w jakich miejscowościach, bo w ogóle też chciałem powiedzieć, że rynki nieruchomości mieszkalnych to są rynki lokalne i bardzo często ta ogólna sytuacja kraju wygląda inaczej od tego, co się dzieje w miejscowości X czy miejscowości Y. W jednej miejscowości ludzie chcą mieszkać, bo mają pracę, a w innej nie bardzo ich się wyprowadzają. To też trzeba uwzględnić i to też mówiliśmy w wielu naszych audycjach. Możecie sobie zajrzeć, gdzie żeśmy pokazywali wpływy tej migracji wewnętrznej w kraju. Ale też warto powiedzieć o jednym bardzo ważnym, istotnym czynniku, o którym już kilka razy wspomniałem, ale jest badanie niemieckie, które pokazuje jego wpływ. No i tam Niemcy zbadali, jaka jest zależność między
energooszczędnością, nazwijmy to, albo energożernością w drugą stronę mieszkań, a ich ceną. Tutaj od razu muszę powiedzieć, że Niemcy mieli łatwiej, bo u nich są oznaczenia literowe klas energetycznych od litery G do klasy AA, takiej już najwyższej. A dlaczego powiedziałem, że mają łatwiej? No bo w Polsce tych klas literowych jeszcze nie możemy się ciągle doczekać. Już chyba jesteśmy na końcu Unii Europejskiej w braku oznaczenia budynków klasami literowymi. Podawane są w świadectwach energetycznych jakieś wartości, które tak naprawdę niewiele nam mówią. No i tak dla przypomnienia, ta klasa A to jest najbardziej energooszczędny, czy najmniej energożerny budynek, a klasa G to budynek najbardziej energożerny. No i Niemcy, mając poziom odniesienia jako klasę C, czyli to jest powiedzmy 0, patrzyli się, jak ceny nieruchomości w tych klasach wyższych lub niższych odchylają się od takiego normalnego trendu. Najciekawsze jest to, że w zasadzie do 2000 mniej więcej 17-18 roku nie bardzo było widać jakichś znacznych różnic. To znaczy oczywiście ludzie woleli kupować te budynki nowsze, te lepsze, ale nie było to jakoś tak wyraźnie widoczne. Natomiast w 2017, przełom na 18 w Niemczech zaczęto bardziej zwracać uwagę na tą energożerność i zaczęto chętniej kupować, czy też więcej płacić za budynki w wyższych klasach energetycznych. Natomiast dopiero gdzieś w 2022 roku, przełom 2021 na 2022, zaczęło się też odwrót, niechęć do kupowania budynków bardziej energożernych. Czyli najpierw jak gdyby zaczęliśmy zwracać uwagę na to, że jakieś budynki są lepsze, a potem zaczęliśmy mówić, nie, to my tych złych nie chcemy. No i trzeba powiedzieć, że w Polsce też tak będzie, no bo przecież te wszystkie wymagania PBD, TS2 i tak dalej, no sprawiają, że po prostu będziemy musieli, chcąc zaoszczędzić pieniądze, kupować budynki w lepszej klasie. Będziemy chcieli kupować, no to jeżeli będziemy je chcieli kupować, to będzie miało wpływ na ceny. W Polsce takiego badania nie ma, niestety, a szkoda. Dodam jeszcze też, że tutaj Niemcy wyraźnie się zastrzegają również, że nie można łączyć jak gdyby ich badania dotyczącego tego wpływu klasy energetycznej na cenę nieruchomości również z wiekiem budynku, bo zresztą tak samo jak w Polsce, tak samo w Niemczech, niekoniecznie wiek budynku odpowiada klasie energetycznej. Są stare budynki, które mogły być porządnie wyremontowane i mogą być w całkiem wysokiej, czyli powiedzmy dobrej klasie energetycznej. To po pierwsze, poza tym są inne czynniki jak lokalizacje i tak dalej. Te ich wyniki są zgodne z moim doświadczeniem życiowym i z tym, co wybierają klienci. No i chcę też wrócić na chwilę do tego, o czym też mówiliśmy w poprzedniej audycji, ale warto na to jeszcze raz spojrzeć, bo w tych artykułach mówiących o bańce mówi się też o tym, że odpływają od nas Ukraińcy i to jest prawda, bo wielu cudzoziemców, nie tylko zresztą Ukraińców, od nas wyjeżdża do krajów, w których mogą zarabiać lepiej, przynajmniej tak mi się wydaje, że tam mogą zarabiać i żyć wygodniej. Ci Ukraińcy są o tyle istotni, że oni według raportu przynajmniej nie wracają do siebie, tylko właśnie jadą gdzieś dalej. Czyli możemy powiedzieć, że Polska już nie jest aż tak atrakcyjna dla nich jako miejsce zamieszkania i pracy i to już są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy nam ubywają i w tym roku w stosunku do początku roku taki ubytek mamy. Ale też mamy wpływ na sytuację na rynku nieruchomości związany z urodzeniami. I oczywiście nic Was nie muszą obchodzić dzisiaj urodzenia w 2023 roku, bo ci ludzie na rynek nieruchomości dopiero wejdą może za 20 lat jako studenci, a później, czyli na rynek wynajmu, a później może wejdą na rynek zakupu mieszkań. Dzisiaj mamy tutaj 2003 rok urodzeń. I ci ludzie dzisiaj z tego dołka to są właśnie studenci. Zobaczcie, ten taki dołek tutaj, on obrazuje, że
No, być może niedługo będzie troszeczkę tych studentów przybywało, ale tak szczerze mówiąc, szału nie ma. Potem będzie już ich coraz mniej. A dlaczego o nich mówię? Bo to są ci, którzy w dużej liczbie odpowiadają za sukces polskiego rynku najmu. Więc jeżeli widzicie taki spadający wykres, no to widzicie już, że inwestowanie w mieszkania pod najem, licząc, że ten najem zostanie zaspokojony przez Polaków, no ma jakieś w miarę, powiedziałbym, krótkie nogi, bo potem raczej szału nie ma. Oczywiście to się może zmienić, nagle do Polski przybędzie tłum imigrantów. Natomiast jeżeli chodzi o kupowanie, to ten sam wykres już pokazuje, że w zasadzie w najbliższych latach liczba osób, Polaków, którzy będą chcieli kupować mieszkania, będzie relatywnie mała i coraz mniejsza, dlatego że kiedy Polacy kupują mieszkania? No mniej więcej, teraz to gdzieś ci, co się rodzili, ponad 400 tysięcy urodzeń, gdzie było, bo oni mają, powiedzmy, no już nie 20, ale 30 lat, mniej więcej, trochę mniej, trochę więcej. To jest ta grupa głównych nabywców mieszkań dla siebie, na swoje własne potrzeby życiowe. Byli też ci inwestorzy, no ale jak powiedziałem, byli. To słowo ma znaczenie. Reasumując, czy możemy mówić o tym, że jakaś bańka i będzie strasznie na rynku nieruchomości? Wbrew pozorom, do końca nie jestem o tym przekonany. Jak powiedziałem, zresztą różnie będzie na różnych lokalnych rynkach. Pewne inicjatywy deweloperskie będą musiały się oczyścić i źle przemyślane, źle skalkulowane inwestycje po prostu nie będą mogły pójść. Niektórzy deweloperzy, którzy niefortunnie kupowali ziemię budowlaną w okresie takiej wielkiej nadziei i myśleli o tym, że będzie wieczny wzrost cen nieruchomości i to im pozwoli zapłacić za ziemię, czy w ten sposób kalkulowali swoje banki ziemi, będą musieli, no cóż, albo ponieść konsekwencje zbyt dużego zakupu, albo na przykład jeżeli nie kupili tej ziemi, tylko mają jakieś umowy ze sprzedającymi, być może będą musieli renegocjować te umowy, bo przypominam, że deweloper budując osiedle wcale nie musi być właścicielem ziemi, na której buduje. Często jest to jakiś, no, nazwijmy układ. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo o tym rozmawialiśmy już też w innych audycjach. Ponadto ciągle żyje nadzieja, że te ogromne, wysokie stopy procentowe dyktowane przez Radę Polityki Pieniężnej być może zaczną spadać już za kilka miesięcy. Jak to będzie, to się okaże, no bo to oczywiście zależy od inflacji, ale powiedzmy sobie szczerze, że w Polsce w tej chwili oprocentowanie jest wysokie i nawet widać, że już niektóre banki też zaczynają opuszczać oprocentowanie swoich kredytów na stopie stałej. Co prawda również podnoszą marże, na to trzeba zwrócić uwagę, ale ruch w jakimś kierunku widzimy. Dodać też trzeba, że w wielu krajach europejskich, o czym też mówiliśmy w innych audycjach, już od dłuższego czasu widzimy spadki cen mieszkań, a w Polsce taka korekta nie nastąpiła. No i teraz jest pytanie, co z tą pękającą bańką? I ja widziałem gdzieś takie prognozy, że ceny mieszkań spadną o 40% i będzie dramat. Ja bym aż tak bardzo nie zakładał, że to będzie. Przede wszystkim też zobaczymy, co będzie z tym słynnym kredytem Mieszkanie na Start, który coraz bardziej się chyba oddala, ale może wrócić. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo o tym kredycie również mówiliśmy już bardzo dużo i do znudzenia i nowych faktów na ten temat nie ma. Reasumując, rynek nieruchomości raczej po raz kolejny układa się do korekty i jeżeli nic nie zmieni się drastycznie w otoczeniu, to powinniśmy wreszcie doczekać się również jakiejś korekty cen na tym rynku nieruchomości i pewnego jego oczyszczenia, jak powiedziałem, na przykład ze złych, nietrafionych inwestycji. Ale też nie zakładam, że ten spadek, przynajmniej na razie, nie będzie wyglądał na to, że to ma spaść 40%. Są oczywiście czynniki, jak właśnie ten kredyt Mieszkanie na Start, o którego nawet w formie nie wiemy, jaka ma być, które mogą podbić ceny mieszkań i uratować, no bo jak widać,
głos prezesa, dewelopera jest taki, że w zasadzie winny tym złym wynikom to jest brak kredytu mieszkania na start i oczekiwanie klientów na ten kredyt. Ja myślę, że my byśmy woleli mieć po prostu ogólnie rzecz biorąc niższe stopy procentowe. One by dotyczyły również bezpośrednio deweloperów i wszystkich firm, które posługują się kredytem i które muszą te koszty finansowania sobie wliczać. Przy wyższych stopach procentowych są to po prostu wyższe koszty. To wszystko się potem gdzieś tam przekłada na ceny. My byśmy woleli mieć te stopy ogólnie niższe niż dopłaty do kredytów dla jakichś tam osób według jakichś kryteriów wybranych. No i jeszcze jest pytanie, co z tym budownictwem społecznym? I tutaj powstaje moje drugie pytanie. Dlaczego my ciągle nie mamy ustawy o rejtach? Rejty to są takie, nazwijmy to w uproszczeniu bardzo, fundusze inwestycyjne, które mogą inwestować w budowę mieszkań i zbierają pieniądze na przykład od polskich emerytów lub kogokolwiek, kto chce inwestować na tym rynku nieruchomości, ma niewielkie pieniądze, chce dostawać jakieś odsetki od swojego kapitału, a go nie stać na przykład na kupienie całego mieszkania. Jest to rzecz znana na świecie i ostatnio powiedziano, kiedy ministrem był jeszcze pan minister Buda z PiS-u, powiedział, że oni kończą w ogóle pracę nad rejtami, bo rejty podnoszą ceny nieruchomości. Po pierwsze zależy, jak te rejty byłyby wprowadzone. One nie inwestują tylko w nieruchomości mieszkalne, bo na przykład w magazyny, w różnego rodzaju nieruchomości inwestują. Nie zawsze te mieszkalne są najbardziej opłacalne, ale też trzeba zauważyć, że dzięki takiej postawie w Polsce mogą inwestować i działają fundusze zagraniczne. I na polskim rynku mogą zarabiać już tak powiedzmy to zagraniczni emeryci, a polscy nie. Nie tylko emeryci na tych rejtach zresztą muszą zarabiać od razu, powiedzmy. Taka ustawa by się przydała, takie źródło finansowania byłoby też fajne dla budownictwa. Budownictwo społeczne, no cóż, to zawsze jest problem w tym, kto te mieszkania będzie potem otrzymywał, jak ma być to rozdawane, no i kiedy ono ruszy. Powiedzieć, zróbmy budownictwo społeczne, a wybudować te mieszkania i je zasiedlić, no to też jest przedział czasowy. Jak widać, rynek nieruchomości jest ciekawy i jeżeli chcesz wiedzieć, co tu się dzieje, co w trawie piszczy, jak się zmienia prawo, jak zmieniają się trendy, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów, zajrzyj na stronę symen24.pl, gdzie wykresy i dodatkowe dane do tej i innych audycji znajdziesz również szkolenia dla osób chcących działać na polskim rynku nieruchomości. Cześć, trzymajcie się.